Na szczęście nie musiałem po tych schodach wchodzić. No tutaj jest parking. Ale dla chętnych 10 stacji do zrobienia. Ta jest 10. I tam jest klasztor. Moi drodzy, znajduję się na górze Engelbergs. Góra, anielska góra. Znajduje się tutaj klasztor franciszkański. Dzisiaj, wesoło tam jest. Dzisiaj nie będzie film o tym klasztorze, ten klasztor jest czynny. Film będzie o ruinach Amorbach. Tam jest Amorbach za tymi górami, ale na tej górze, dziś tego nie widać, jest mocno zamglone, jest klasztor Gotthard Ruine. To był klasztor, bo w 1525 roku został zniszczony przez wojnę chłopską i już nieodbudowany. To był klasztor zakonnic. Udamy się w tym filmie na ruiny tego klasztoru zakonnic. Trochę Wam pokażę, bo szkoda by nie było pokazać Wam ładnego miasta Amorbach i udamy się jeszcze na jedne ruiny zamku oddalonego 13 km od Amorbach, ale należącego do Amorbach. Dlaczego 13? Dowiemy się w filmie później. I ten zamek to też ruina, też został w tym samym roku co klasztor zniszczony w wojnie chłopskiej. Ten klasztor działa, funkcjonuje, klasztor franciszkański. Idziemy tam, wejdziemy do niego, coś tam znajdę dla swojej duszy. Kto mnie zna, ten wie już teraz. Ja może tak nie przerzucę tej kamery dalej, bo chcę pokazać, powinien w klasztorze okulary ściągnąć, mieć troszeczkę odrobinę przyzwoitości, co jest na tym szyldzie. Piwo ważone. To byśmy przetłumaczyli troszeczkę inaczej, zgodnie recepturą czystości. Tak. To taka kolejka? To nie tak pusto było. No, w tamtym tygodniu było pusto. Weisswurst, biała kiełbasa, precel i słodka senf musztarda. Weisswurst to ja chyba sobie wezmę, ale do tego Klosterbier Dunkel, czyli piwo ciemne, klasztorne. Das ist Leiber Knödel, ich denke. Gorące napoje. To jest Leberkäse. Aha. Czyli Leberkäse to taki pasztet. Zweimal Weißwurst bitte. Mit Kartoffelsalat, nein, mit Sauerkraut. Ja? Du hast besser. Du hast nur zweimal Kartoffelsalat mit Speck. Und eine Bier. Ich zahle mit Karte. O,
tutaj piwo ważone w klasztorze. Takie swojskie piwo. Bardzo dobre. Gęste. Jeszcze mogę powiedzieć, jak na bawarskie piwo. Wyśmienite. Gasi pragnienie. Co jeszcze w klasztorach robili? Spirytusowe nalewki, no może nie nalewki, 40% to nie nalewka, a to jest beer brand, czyli po prostu to jest z piwa robiony spirytus, beer brand, 15 euro, 14,90 za małą flaszkę. Nikt nie mówił, że lekarstwa są tanie. W aptekach dużo zostawiamy pieniędzy. Bierzemy? 15 euro. 0,2 to jest szklanka. Nie, to tym się nie wyleczy. Jedziemy w stronę Gotthardruine. To był klasztor. A teraz zobaczymy, co z niego zostało. Na razie krajobraz robi wrażenie, więc podróż już sama w sobie jest atrakcją. Туда? Nein. Wirklich jetzt? Schatz, ich glaube nicht. Słowo Biergarten. Zgubiliśmy drogę, ale co tam? Trochę pobłądzimy. Widoki z góry na Amorbach wynagradzają każdą pomyłkę. 6 Kilometer diese Straße? Die ist, oh, was wir schon gebaut. Oh, Boże. Meine Nerven. Ich hab Angst. Keine Angst, hier nicht schreiben große. Ja, ich habe Angst um diese Straße. Oh mein Gott. Dotrzeć tutaj to była udręka. Tą górę żeśmy objechali dookoła, byliśmy tam zrobiliśmy około 21 km. Na polu był rolnik. Zatrzymałem się w polu, zapytałem rolnika, jak tu dojechać. Powiedział, że tamtą drogą, później na piechotę. Mamy niestety znajomych, którzy tutaj nieopodal mieszkają. Anna zadzwoniła, zapytała i powiedzieli, tak, kawałek pod górę podjedziecie i będziecie mieli tego parking. Jest co mały tam parking i tam będziemy mieli wspinaczkę na ruiny. Gotthardruine. No jest strzałka, no to tam. Tam. Kochana, a tu nie mogliśmy autem wjechać? Aj.
unser Boot, wir essen da. Klasztor. Nie no, klasztor. Kościół. Kościół trzynawowy. Tu był kiedyś klasztor. Wchodzimy do środka, gdzie wciąż czuć ducha przeszłości. To, co kiedyś było pełnym przepychu kościołem benedyktynek, teraz jest tylko cieniem dawnej świetności. Zniszczony w wojnie chłopskiej w 1525 roku, odbudowany w 1631, by po 83 latach w 1714 roku ponownie spłonąć od uderzenia pioruna. Dziś pozostaje nam tylko podziwiać te majestatyczne mury, które mimo wszystko przetrwały. A dach? Dach jest nowy, żeby nie niszczały. Na jednym z kamieni w ruinach Gotthardruine zauważyłem napis 14 Hofen Auferstehen. Można to przetłumaczyć jako 14 stacja, nadzieja na zmartwychwstanie. To odniesienie do 14 stacji Drogi Krzyżowej, która symbolizuje złożenie Jezusa do grobu i nadzieję na Jego zmartwychwstanie. Jeśli ten kamień jest w Gotthardruine, to jego obecność może wskazywać, że ruiny były częścią tradycyjnych nabożeń, gdzie odprawiano drogę krzyżową. Jaki widok. Z wieży rozpościera się widok na 7 dolin, O Boże. a jak się dobrze rozejrzymy, możemy dostrzec ślady dawnych budowli. Tam jest Amorbach. Dwie wieże to kościół, ale gdzieś za tym kościołem słońce mnie razi. O, troszeczkę w prawo. Gdzieś tutaj, ja mam spod słońcem. Jest klasztor benedyktynów. Czyli benedyktynki z benedyktanami się widzieli, mieli wieżę. Tutaj Wam Anna ładnie powie do tego mikrofonu. Tu widzimy ruiny klasztoru benedyktynek. Za nim w Amorbach znajduje się klasztor benedyktynów. A tam w oddali klasztor franciszkanów. Tak, ten sam, od którego zaczynaliśmy nasz film. Anna, weißt du, wo das genau war? Kleinkohlbach. Kloster Engelberg kann man von hier sehen. Tutaj w tym miejscu jest Gotthardruine, czyli te dwa klasztory się ładnie widziały. A tutaj jeszcze mamy mapę wysokościową. Zobaczcie, że te góry są do 600 metrów i maksymalnie i gdzie jesteśmy tutaj. Gotthardberg i Gotthardberg będzie miało
200 metrów. No i co? Nie było zmiłuj. Anna znalazła sposób, żeby wysłać mnie na dół po kosz piknikowy. Ale nie ma tego złego. Teraz siedzimy z widokiem na 7 dolin, jemy i rozkoszujemy się chwilą. A przy okazji posłuchajcie legendy o tym miejscu. Legenda głosi, że pewnego dnia nad klasztorem Gotthardstruine rozpętała się potężna burza. Wtedy pojawili się rozbójnicy, którzy doszczętnie zniszczyli świątynię, a zakonnice w desperackiej próbie ucieczki wrzucili do beczek wypełnionych gwoździami i zrzucili je ze stromych zbocz. Klasztoru już nigdy nie odbudowano, bo jak głosi wieś gminna, długo przed tym miejscem unosił się cień Sodomy i Gomory. Rozpusta. Czy to prawda? Kto wie, ale brzmi jak niezły materiał na średniowieczną telenowelę. Tu jest stromo i prawdopodobnie tutaj te beczki w dół leciały. I w tą stronę. Z tamtej strony też? Do Amorbach. No. A to oni je rzucali na Amorbach czy na tą stronę? To była piwnica. Przechowywali żywność. Jaką? No chociażby kartofle. Nasi dziadkowie też kartofle przechowywali w piwnicach i marchewki.